10 dni temu wyruszyliśmy ze Świnoujścia i już się zebrał taki pakiet informacji, że to wszystko trzeba opowiedzieć. Ja tylko pamiętam z dnia, kiedy wyszliśmy ze Świnoujścia i poszliśmy na zachód, że płynęliśmy w świetnej pogodzie i po praktycznie płaskim morzu. I sprzątaliśmy, układaliśmy rzeczy, wszystko było rozwalone jeszcze po remoncie. No wszędzie, wszystko było wszędzie, nic nie miało swojego miejsca. Ja pamiętam tylko, że cały dzień dla mnie to był dzień testowy solarów, czy to działa, jak to działa, to było takie wow, czy to, co zainwestowaliśmy pieniądze w rozwój Gauzdala, czy to w ogóle miało sens. O ile wiecie, jest taki filmik, gdzieś tutaj wklejamy. Dopłynęliśmy do takich wypłyceń na wysokości... Dopłynęliśmy do Niemiec, bo tego nie powiedziałeś. A to tylko zaraz za Świnoujściem i się zaczęły Niemcy. No było proste. I nie popłynęliśmy do Sassnitz, tylko wpłynęliśmy sobie tam w lewo w taki kanał. Taka cieśninę taką. To się jakoś może nazywa. To jest krócej przede wszystkim. No i nam nie zależało na Sassnitz, to też my jesteśmy raczej zwolennikami małych portów, takich mniej znanych niż dużych. No i w Sassnitz słyszeliśmy, że kontrolują i sprawdzają, ile paliwa, ile zapasu jest i jak ma się więcej jak 20 litrów zapasu, to dostaje się tam 100 euro mandatu. To nie jedziemy przez Sassnitz. No. To też była istotna sprawa, dlaczego tam... Nie, no ale tak naprawdę chodziło o to, że my nie pływamy całymi dniami, tylko popołudniami w tygodniu i lubimy robić przystanki, a płynąc tam dookoła trzeba z morza wchodzić do środka, a tu wszystko było po drodze i było krócej. No i tyle. Tak, generalnie, no jakby staramy się pływać tak rekreacyjnie. Rekreacyjnie, odpoczywać. I codziennie po trochu, tak. To jest nasze życie, a nie jakiś tam wyjazd 10-dniowy, więc staramy się nie przeginać pały w jedną stronę, bo później odchorowujemy to długi czas, nie? Tak, przepłynęliśmy morze, wpłynęliśmy do tej cieśninki i wpłynęliśmy do małego porciku, tego, bo tak na żywo ja nie pamiętam, ale tego. Tak, tutaj napiszemy. Wpływamy, przywitali nas na brzegu ludzie, to znaczy inni żeglarze, którzy już tam wcześniej stali, ale bardzo podobała im się nasza łódka, nasze tarcze. Generalnie ta łódka bardzo dużo emocji wzbudza. Przyciąga uwagę i takie pozytywne uśmiechy i od razu otwiera się rozmowa. Tak bardzo często... Ludzie nam też to machają. I... Tak, to jesteśmy jakąś atrakcją po drodze. Tak. I przyjęli nam cumy. I w zasadzie z tego portu najważniejsze co powiedzieć, to poszedłem zapłacić do Hafmeistra, bo chyba jakoś tak to się nazywa, do tamtejszego bosmana i się bardzo zdziwiłem. Bo my byliśmy przygotowani na bardzo wysokie kwoty. W Polsce, no nie wiem, ile w Świnoujściu 120 zł chyba zapłaciliśmy. 135 z prądem. Z prądem za łódkę, my mamy 9 metrów łódkę. Tak. No i zapłaciliśmy 135 zł, no to myślimy Niemcy, dużo drożej. No i byłem przygotowany na takie 30 euro systematycznego płacenia w każdym porcie i poszedłem zapłacić za port, a pan ode mnie zażądał 12 euro. Ja nie analizowałem tego, dobra. Co prawda ja nie wspominałem nic o prądzie, do którego byliśmy podłączeni. On też nie pytał, więc nie rozwijaliśmy tematu. Zapłaciłem te 12 euro i uciekłem. Licząc, że nie zacznie za mną wołać, jeszcze drugie 12. To było bardzo ciekawe, ale myślałem, że to jest jednorazowe, że to jest jakaś pomyłka. W zasadzie myślałem, że to jest po prostu pomyłka. Z tamtego portu, to jest w ogóle tamten rejon, to jest taki bardziej przypominający właśnie zalew, no jakiś zalew. To tam jest woda płaska, niefalista, jest płytko, krajobrazy są takie wiejskie i przepłynęliśmy do kolejnego portu Stralsundu, nie? Tak, do Stralsundu. I tam w Stralsundzie są 3 porty. Jeden jest w centrum miasta, drugi jest naprzeciwko, na wyspie, a my jeszcze wpakowaliśmy się w taką rzekę, która przepływa przez tą wyspę. Więc... W ostatniej chwili znalazłem na aplikacji port. Ja mówię, Asia, może tam. Szybka decyzja, Asia, szybka decyzja. Dobra, płyniemy tam. Chodziło o to, że to był taki zalesiona wyspa i ona od razu z daleka przyciągała uwagę. Jeżeli w tej zalesionej wyspie w środku jest port, to musi być fajnie. I to był świetny wybór. Świetny. To był Stralsund, Brua albo coś takiego. No, tutaj będzie. Tutaj. Niemieckich nazw
naprawdę Wam nie powiem. Holenderskich, belgijskich, francuskich też nie powtórzę. Ale wiecie co, wpłynęliśmy do tego portu i od razu był taki efekt wow. Wow, ale tu fajnie, jak przyjemnie, jak takie Tak, spokój, spokój. pełno łódek, ale w ogóle nie było czuć takiego No. tłumu. Od razu ktoś się tam znalazł, pomógł nam, gdzie tu mamy zacumować. I Tak, tam bo cumo pchaliśmy się nie w to miejsce, za ciasne. Ja bym dał radę, ale gość mówi, że tam. Dobra, spoko. Tak więc troszeczkę mi uprzykrzył życie, no ale trudno. Ogólnie bardzo fajne, zaciszne miejsce. W ogóle ja się czułem, jakby ten porcik to był takie... jakby dla emerytów, jakbym trafił do jakiegoś domu dla emerytów, wiecie, że po południu wychodzą, cały dzień siedzą, ich nie ma i tak to tam wyglądało, tam nie było ludzi, bardzo zadbane toalety, bardzo fajny, godny polecenia porcik. Kiedy ruszyliśmy, to wiedzieliśmy, że pierwsze co będziemy musieli zrobić, to przejść pod zwodzonym mostem. Tak. I to była dla nas nowość. Ale w ogóle ten zwodzony most też zorientowaliśmy się, że tam jest, bo tam były dwa mosty, jeden duży, no i my go widzieliśmy, a ten zwodzony, jakoś nie zwróciliśmy na niego uwagi Był i dopiero jak za tam niski, żeby go zauważyć z daleka, my go zignorowaliśmy zupełnie. No i zauważyliśmy go, jak poszliśmy na spacer i przez niego i szliśmy nim na drugą stronę. Jak poszliśmy po rzeki, zakupy, no. szliśmy po zakupy, ale tu jest jeszcze jeden most, to musimy... I tam znaleźliśmy kartę i my nic byśmy nie wiedzieli, No. my byśmy wyszli z portu i chcieli płynąć i byśmy się rozbyli o most, bo nie wiedzieliśmy, że on tam jest. No. A idąc po zakupy go znaleźliśmy. Znaleźliśmy też taki kiosk i tam była karteczka, spisaliśmy sobie godziny, totalny przypadek, no i wtedy wiedzieliśmy, że my mamy most do pokonania i to też było, też jest o tym film, tutaj. Jest o tym film, więc nie będziemy się rozgadywać. Raczej chodzi o to, że to było takie pierwsze nasze przejście pod zwodzonym mostem i to było dla nas takie wow, ale będzie fajnie. No nie jest to specjalna atrakcja, ale no i pierwszy... Fajnie jest zobaczyć zwadzony most, ale... Ale dobra, naprawdę nie jest nic to wyjątkowego. Przechodząc przez most w ogóle pominęliśmy Stralsund, bo sama marina w centrum, my unikamy tłumów, więc jak wiedzieliśmy, że tam jest po prostu centrum, ruch, sklepy, sklepiki, to bardzo chętnie się stamtąd wynieśliśmy. Chyba, że są to takie typowe. Wyjątkowe miasteczka, ale Miasta, to no. minęliśmy Stralsund, poleciliśmy dalej i tam się zaczęło robić fajnie, bo pomiędzy tą zatoką a otwartym morzem są takie płycizny, rowy, płytkie, tam jest wody, to jest, wiecie jak to wygląda? To jest pół metra wody, można iść plażą pół kilometra albo i dalej, później jest rów wykopany, którym przepływają jachty takie jak my albo inne statki i znowu pół metra wody. Tam jak przepłynąć ten rów, to można iść pieszo po kolana dalej, znowu Tak. na drugą stronę. No i to były fajne rejony. My mieliśmy ładną pogodę, więc nie musieliśmy specjalnie się tam męczyć nawigacyjnie, po prostu wystarczy jechać po tym głębokim, ale w warunkach takiego silnego wiatru, jakiegoś wznosu, fali, to nie jest... Ale płynęliśmy pod No falę. troszeczkę, ale to naprawdę były dobre warunki, tak naprawdę. Nadal to były dobre warunki, Asiu, jeszcze. No Ja mówię o dobrze. takich sztormowych czy półsztormowych, No dobra, no to nie, że no naprawdę nie. silnego wiatru, to nie jest dobry rejon do żeglugi. I tam Ale zatrzymaliśmy ciekawe się... to było, bo tam się płynęło tak, że widzieliśmy, że statek, przed nami statki, które płynęły, my płyniemy prosto, one w lewo, nasz port oczywiście jest na wprost nas, co nie? Ale one w lewo, później w prawo daleko i później znowu w lewo. Znaczy to było tak, że port był już tu na wyciągnięcie ręki, ale my musieliśmy popłynąć najpierw tam, wrócić stamtąd, zrobić jeszcze 3 zygzaki po to, żeby tam wpłynąć. Tak więc to było trochę śmieszne, ale no, też jakieś pewne doświadczenie na przyszłość. To wiecie, jak jeszcze w nocy tak płynąć i nie kierować się mapą, no to po prostu pyk, smuga i jesteś na piachu. Nie zatoniesz, bo na pół metrze wody nie zatoniesz, nie ma niebezpieczeństwa, nie ma żadnych pływów, po prostu wpadasz na mieliznę i jest koniec, zostajesz tam po prostu. To było coś takiego. No i ten porcik był bardzo fajny, też godny polecenia. On się nazywa tak, trzeba tutaj powiedzieć, bo jednym z wydarzeń, jakie od razu się wydarzyły, to był nasz kunszt manewrowania i zachowania w porcie. Słuchajcie, ludzie nas obserwowali, biegali roztrzęsieni, że już będą musieli nas ratować, a my po prostu robiliśmy precyzyjne manewry. No tak, i to od początku, bo najpierw stanęliśmy przy jednym pomoście, chcieliśmy stanąć, tam było dużo miejsca, my longside'em, prawą stroną lub prawą burtą lubimy stawać, no i podpłynęliśmy tam. Ale jak... I wyobraźcie sobie, że my cumy rzucamy, a przychodzi bosman i zabiera te cumy, kładzie nam na pokładzie, mówi, że tu nie możemy.
I róbcie sobie co chcecie, co nie? I w ogóle, autentycznie zdjął nam cumę z polerów. Wrzucił na łódkę, nie, bo on coś mówił po niemiecku. Tak. Od razu wytłumaczę, że ja bardzo słabo w ogóle nie rozumiem niemieckiego. Mogą mówić do mnie co chcę, a ja po prostu się uśmiecham jak głupi do sera. A oni w ogóle po angielsku nie chcą mówić. I nie chcą mówić po angielsku, Nie wiem, czy tak. nie umieją, czy nie chcą. Że faktycznie jest tak, że teraz byliśmy w kawiarni, to też mówimy coś po angielsku, a Oni one po nam po niemiecku. niemiecku odpowiadają. Pomimo, że jak ja nie rozumiem, się pytam, otwieram oczy i ona zaczyna do mnie wtedy po angielsku mówić, ale dalej rozmawiam i znowu po niemiecku. Ja nie wiem, czy oni w ogóle, bo to aż dziwne, bo to młodzi ludzie, Tak. no nie wiem, ale nie mówią chcą, dobrze. nie chcą mówić po angielsku. I tam też się z tym spotkaliśmy. Ja mówię do tego Bosmana, ale dlaczego? Może powiedz mi po angielsku. Po angielsku. No place. No i słuchajcie, i chodziło o to, że nas wpakował na minę, bo my podeszliśmy do tego pomostu i to było tak, że tam stała łódka zaraz pół metra przed nami i stała metr za nami druga łódka, tak więc my się wcisnęliśmy bardzo precyzyjnie. I jeszcze był silny wiatr, który nas spychał na ten pomost i na łódkę. I on wziął te cumy, wrzucił nam z powrotem na pokład i no place. I tam macie jechać. No i ja zostałem postawiony w takiej raczej niekorzystnej sytuacji. I ja przy tym sterze i słuchajcie, to dokładnie wyglądało tak, że ja próbowałem na centymetry trochę do przodu. Bo jeszcze, czekaj, bo ta łódka, przed nami łódka to było jakieś, nie wiem, jakaś taka pracownicza, wielka, stalowa. Tam I tam nikt się nie przejmował, ale za nami była plastikowy, Jacht. piękny jacht, Zadbany holenderski. I ta pani, ludzie się stali, i ludzie siedzieli na nim, co nie? I ta pani, tak, ci ludzie na tym Tam jachcie pięknym. 3-4 osoby były takie. Oni wyglądali, trzęśli się, jak padaczki dostawali. Odsuwali nas mentalnie, naprawdę. Tak, to było takie, jakby mogli, to by nas po prostu... A Wojtek tyle przepłynął od nich i on tak manewrował, że wszystkim kopary opadały. Naprawdę, bo on do przodu, do tyłu, tu wiatr go już wszyscy chcą... A on spokój, do przodu, do tyłu, tutaj... Tak wymanewrował, że ja sama byłam w szoku. A ci ludzie naprawdę, wszystkim kopary równo pospadały. Ale ja to widziałem wtedy, za każdym razem jak ja się przesuwałem do tyłu i zbliżałem do tej łódki, bo musiałem, żeby się stamtąd wydostać, to ta kobieta popadała w takie drgawki. Ona nie mogła nic zrobić, ale i tak drgała. No i w końcu jak już wypłynąłem, to z takim Oni wszyscy byli tacy. Naprawdę. To jeszcze nic. No i wtedy wypłynęliśmy, poszliśmy na drugie miejsce. I wiecie, chodzi o to, że jak my manewrujemy w porcie, to ja zawsze Asi mówię, Asia, spokojnie, przygotuj sobie, a ja jakby zamrażam łódkę gdzieś tak, żeby utrzymać pozycję. I Asia ma dużo czasu. Ale to zamrażanie łódki, czyli utrzymywanie w pewnej pozycji, już ludzi zwraca uwagę obserwujących. Tym bardziej jak Wojty robi to pomiędzy łódkami, no bo łódki często nie udaje im się wejść, wychodzą do takiego głównego basenu, gdzie jest dużo miejsca i tam sobie pływają w kółko. Nie utrzymują łódki, tylko w kółko pływają. I wracają gotowi. Natomiast my się przygotowujemy gdzieś przy miejscu parkingowym. I bądźcie pewni, że jak wchodzimy, ale to zawsze, to my też tak robimy, jak wchodzi nowa łódka do portu, to wszyscy się patrzą, co on zrobi i co zepsuje. Więc tutaj tak samo się dzieje. Jeżeli się zamrażasz, ja mówię zamrażam, mam na myśli, że utrzymuję pozycję jakąś pomiędzy łódkami w jakimś ciasnej przestrzeni, no to już ludzie mają ciśnienie wchodzić, szczególnie właścicielom łódek dookoła. No i tak było też mniej więcej w tamtym miejscu. W miejscu, w którym my chcieliśmy zaparkować, zebrało się z 10 osób chyba. Ja jak schodziłem z łódki na pomost, to wokół było 10 osób. Ja musiałem się rozpychać, żeby znaleźć dla siebie miejsce, żeby po prostu przejść i cumy założyć. I oni, o tyle fajnie to wyglądało, że ja naprawdę miałem plan, Asia miała czas na przygotowanie łódki, Asi powiedziałem co i jak, no i przechodząc w telegraficznym skrócie, po prostu wrzuciłem wsteczny i tam wjechałem sobie. I to chodziło o to, że mieliśmy dosyć silny wiatr i ja to robiłem szybko. Ale też Wojty na początku zrobił i nie wyszło. Normalnie wchodził spokojnie, powoli, no i ten wiatr go bardzo znosił. Tak, więc poprawiłem. I za drugim razem znowu ja też się przestraszyłam, bo on, jak Wojty, wszystkie manewry w porcie robi bardzo powoli. Bardzo powoli. Nie śpieszy się, uwzględnia wiatr i robi powoli. A tutaj dodał gazu i to tak, że ludzie stojący na pomoście, ja widziałam, że oni już chcieli odpychać go rękoma, co nie? Bo on był, ile ty byłeś? Pół metra przed pomostem? Byłem tak, jak miało być. I jeszcze nie zaczął hamować, co nie? I oni już, widziałam im, że oczy im się otwierają, ich kopary opadają. I wtedy Wojty stanął i oni wszyscy...
Gujoba, czy coś w tym stylu. Ale wiecie, chodzi o to, że jak wieje mocno, to trzeba przełamać ten wiatr i po prostu zrobić to na prędkości. I to była taka sytuacja. Ja bardzo lubię robić powoli i precyzyjnie. Tam to też było precyzyjnie, ale musiałem to zrobić szybko, żeby zachować sterowność. No i chodziło o to, że miałem plan, wszystko było zaplanowane, ale wiecie, jak robisz podejście jedno i się nie udaje, zbiera się tłum ludzi, którzy nie udało mu się, zobaczymy katastrofę. I jak robisz drugie podejście, to oni są pewni, że to już będzie kraszówka taka. Ja się dziwię, że oni telefonów już nie mieli w rękach. Ale to było super zaplanowane, wszystko było przygotowane i ja po prostu tam wjechałem na pełnej prędkości i pół metra. Kojarzycie takie filmy czasami z Grecji, że jacht wlatuje tyłem i po prostu tyłem na pełnej prędkości rozbija się o nabrzeże. No to ja robiłem tylko na żywo, tylko że to było zaplanowane. Metr od wybrzeża, wchodząc tyłem dałem do przodu, więc silnik się natychmiast zatrzymał i w miejscu się przystaliśmy no i wyszło tak, jak miało wyjść. No i wiecie, jakby schodzi się na ląd, a ludzie, wiesz, widać, że byli troszeczkę zawiedzeni, nie? Bo oni liczyli na kompletną katastrofę, a tu nie wyszło z tą katastrofą. No i to było fajne wspomnienie. Często robimy takie akcje. Ale też a propos cumowania, bo później byliśmy świadkiem, jak inni cumowali i mieli dużo lepsze warunki wiatrowe od nas, bo to już było po jakimś czasie, no więc bo tego wiatru wiatru nie było po prostu. Jachty z tymi, wiecie, z tymi sterami strumieniowymi na dziobie, my nie mamy. Tak, i wchodzili z tym sterem strumieniowym, no i ja słabo sobie radzę z tym. Więc jakby nie powinno może oceniać. Dawaj! Ale no faktycznie, może to też prościej widać z zewnątrz, jak ktoś błędy robi. Ale widać było, że on tak strasznie chciał użyć tego steru strumieniowego, że on w ogóle tam nie był potrzebny, co nie? No bo on zamiast wjechać sobie naokoło, to on płynął, obracał dziób. Obracał dziób. Jakoś tak dziwnie. Cały czas chciał ten dziób jakoś bardzo szybko... Jakby wiecie, po zeszycie w kratkach chciał jeździć tylko po liniach, nie? To mniej więcej tak wyglądało. Dojeżdżał do skrzyżowania i na sterze strumieniowym się obracać. Jak samochodem, w miejscu zakręcić, co nie? A miał bardzo dużo przestrzeni i ja myślę, że spokojnie mógł sobie to zrobić inaczej. Dobra, nie zniechęcajmy ludzi takimi gadaniem. Słuchajcie, jest super w ogóle usiąść i patrzeć, jak ktoś się rozwija. Dobra, zostawiamy to. Wypływamy z tamtego portu następnego rana. Tam jeszcze była taka akcja, że potrzebowaliśmy wody. Życie żeglarza to ciągłe wyzwania. Wszystkie łódki wypływają, tylko my zostajemy. Chodzi o to, że nie mamy wody. I są takie słupki. W tym słupku jest nawet woda. Problem polega na tym, że przeszedłem już cały port i nigdzie nie ma węży. To by był słaby temat, jeżeli okazałoby się, że mam wozić jeszcze 20 metrów węża własnego. Woda jest fajna, sprawdzam. Dobrze jest wlać w taką przezroczystą butelkę i popatrzeć, w jakim stanie jest woda. No ta jest elegancka. Mineralka. Już smakowałem, to nie jest morze. Problem jest taki, że nie nalałem jeszcze ani jednej butelki wody. Nie zaniosłem do zbiornika, jak stwierdziłem, że to jest głupi pomysł. Teraz tak, znalazłem kawałek węża, nie za długi, ale starczy. Gauzdal już tutaj czeka. I teraz tak, trochę się rozmiary nie są kompatybilne, ale jak nie da się na zewnątrz, to może da się do środka. Co ma się nie dać? Damy radę. Wypływamy stamtąd i tego dnia zaplanowaliśmy 50 mil przelotu do Danii. Po drodze była Dania, więc planowaliśmy od razu z góry, że tam się zatrzymamy na kotwicy, bo nasz cały jacht Gauzdal właśnie został przystosowany do tego, żeby stać na tych kotwicach, na tych kotwicowiskach, więc chcieliśmy w końcu ten sezon kotwicowisk rozpocząć. I z planem, że staniemy na plaży przy duńskim brzegu, ruszyliśmy w morze. I wydawało się, że wszystko będzie ok. I tak, pierwsze co, to od razu zepsuł się autopilot. Za chwilę ja go naprawiałem. Jest o tym odcinek, tutaj. Następne co, Asia zabrała się za naprawę dziobu, bo nam się woda wlewa przez dziób do naszej koi dziobowej. Kawałek później się okazało... I oczywiście później mieliśmy falę i to nie działa. A co do problemów, to reperujemy łódkę
bez przerwy. Asia podjęła się trudnego zadania. Ja zaraz naprawiam ster, no bo przydałby się na tak długiej trasie, ale tak naprawdę na morzu taki zwykły sznurek jak ten, założony do zwykłego pieska jak tego, to jest świetny patent i naprawdę, patrzcie, teraz tak, chcę poprawić troszeczkę kurs, to trochę popycham, akurat ja zrobię to kolanem, bo brakuje mi rąk, lekko popycham ster, a tutaj lekko naciągam, ale to są takie naciągi, o, taki centymetr. I to jest korekta kursu. I zobaczcie, nikt nie steruje, a łódka idzie kursem zadanym. I tak naprawdę taki zwykły sznurek jest bardzo niedoceniany, bo on może przeprowadzić przez całe morze. No nie możemy łatwo korygować kursu, troszeczkę jest zabawy sznurkiem, ale bardzo często on trzyma lepiej jak autopilot. I używam bardzo często. To jest mój taki drugi autopilot i w zasadzie to, że ja teraz właśnie mój autopilot, ten elektroniczny, przestał działać, to nie mam jakiegoś ojej, co ja teraz zrobię, nie płynę, bo muszę morze przepłynąć, tylko daję sznurek i jadę i jestem 100% pewny, że on trzyma kurs. Asia robi łatki z szarej taśmy. Bo tu były dziurki. To były dziurki, już ich nie ma. Takie. Takie dziurki były. Tak, zaklejamy dziurki po to, żeby worek był szczelny. I tutaj macie teraz 30 sekund na odgadnięcie, po jaką cholerę my to robimy. Zostawiamy nasz autopilot. Wody jest wszędzie dużo dookoła. Idę Wam pokazać, co robi Asia. Ogólnie chodzi o to, że wywala cumę kotwiczną, ale tak naprawdę chodzi o to, że Gauzdal ciągle wymaga jakiejś tam korekty, jakiejś pracy i nasze wysiłki na rzecz sprawnego Gausdala nie ustają. Na przykład ta komora kotwiczna bardzo przecieka i woda wlewa nam się, woda nam się wlewa. Asiu, się czuję, jakbym przyszedł oglądać delfiny. A ja się czuję jak delfin. I jak widzicie, Asiu, czekaj, musimy pokazać. Weź rączki, główkę, wylaź. Tam jest dziurka taka, którędy powinna woda wylatywać. I tą dziurkę chcemy zostawić dziurką. Natomiast resztę komory chcemy wyłożyć tym workiem, żeby chociaż w jakimkolwiek stopniu przestało nam przeciekać na koję dziobową. To jest Asia. W ten sposób podbijam oglądalność. Bo ile czasu, bo już przestaliście chcieć oglądać moją twarz. Zgłodniliśmy, a to wiąże się z procesem uruchamiania kuchni polowej, czyli agregat. Agregat, fajna rzecz. Jak zbudujemy do końca instalację naszą, tą instalację elektryczną, czekaj, roślinki nie przeżyją tego. W pewnych warunkach, takich jak teraz, że morze jest spokojne, to możemy odpalić agregat i mieć gorącą strawę. Później jak skończę budować elektrykę, czyli był taki film o panelach i tam jest napisane i powiedziane, jak działają i jakie są mankamenty. Ogólnie brakuje nam akumulatora dobrego. Więc na chwilę obecną latamy na agregacie. Trochę śmierdzi, strasznie hałasuje, ale jest ciepłe żarcie. Jestem gotowy to znieść, ale tu możemy pokazać, o, zwęgliłem kawałek jachtu. Tutaj się taka bula zrobiła, ale później ją wklęsło z powrotem i został tylko czarny ślad, bo postawiłem agregat tak, że dysza wylotowa tutaj skutecznie topiła mi jacht. Byłem ciekaw w pewnym momencie, wziąłem śrubokręt i robiłem dziurę, w sensie czy pożar z drugiej strony się nie zrobił, ale się nie zrobił. No i działa to tak, że tu trzeba ustawić, tu trzeba ustawić, tu trzeba ustawić, tutaj na start, na ssanie, odpalamy i robimy obiad. Z agregatem jest jeszcze taka historia, że
tylko w takich warunkach spokojnej wody możemy robić, dlatego że tam jest olej. To jest 4 osób, benzynka i olej. I po prostu na mocnych przechyłach to ten olej by nie pracował. Wiecie jak jest, nie? A jak nie wiecie, to się dowiedzcie. No chodzi o to, że musi być w miarę płasko stać i mieć prawidłowe warunki do pracy. I jeszcze przydałoby się, żeby nie było mokro, żeby jakieś czasem przebicie się nie pojawiło. No ale tak mówi producent. Natomiast ja dbam tylko o ten przechył, a jak jest mokro, to na razie to urządzenie jest tak nowe, że mi po prostu go szkoda. Wy tego nie czujecie, ale śmierdzi okrutnie. Ale zamienię na ciepły obiad. Jakby to miało chodzić cały czas, to nie, no way, nie ma opcji. Ale na czas robienia po prostu ciepłej strawy to przeżyjemy. Zobaczcie, ile ma Asia, a ile mam ja na talerzu. Widziałeś? Jeszcze raz, bo mogliście nie zauważyć, ile ma Asia. No ale ona potrzebuje, to jest jednak, to jest maszyna, to musi wciągnąć swoje, to musi mieć energię, żeby żeglować. A ja nie, ja to tam trochę podłubię tyle o ile ja żyję wodą, powietrzem, słoną wodą. Później mieliśmy przejazd przez rutę w nocy, słuchajcie, między statkami, czyli ciemno, widzicie takie małe światełka. Obejrzyjcie, co ja będę Wam opowiadał. Sytuację mamy taką, że godzinkę się przespałem, Asia mnie zmieniła i w tą godzinkę dużo się stało, bo się zrobiło ciemno przede wszystkim. No i jesteśmy na tym torze wodnym, zaraz wyjdę na zewnątrz, Wam pokażę. Niewiele będziemy widzieć statki, tak, ale tylko ich światła. I spałem, Asia mnie obudziła i mówi: Wojtek, potrzebuję, bo musisz ocenić sytuację. To jest chyba bojka, ale spójrz. Ja mówię: ojej, to nie jest bojka, to jest statek. Ostro prawo, lewo na burt i schodzimy mu z drogi. Więc zaraz Wam pokażę, co to widać. To naprawdę niewiele widać. To jest nasze światło marszowe oświetlające nasz żagiel, a tam poniżej jest światełko. I ja mogę rozróżnić, że tam są 2 światła, gdzie jest dziób, gdzie jest prawa burta. Mocniej idź na niego, mocniej, bo dobrze, ma być widać. I chodzi o to, że my widzimy na widnokręgu takie światełka. I musimy rozpoznać, gdzie tam jest przód, gdzie tam jest tył i przejść ich autostradę. To jest dokładnie jak przechodzenie autostrady. I jeszcze rzut oka na naszą sytuację i teraz widzicie, szliśmy kursem, pojawił się statek, szedł mniej więcej w ten sposób, odpuściliśmy troszeczkę. No jest opcja taka, że jak idziemy na silniku, to można stanąć w zasadzie i czekać, ale nigdy tak nie robię. Jak idziesz na żaglach, to tym bardziej nie stajesz. No ale można na siłę. I teraz tak, wchodzimy na tą rutę. One tędy chodzą. To nie jest tak, że chodzą po linii, tylko w różnych miejscach tej ruty są. I tam już gdzieś po lewej płynie, ale daleko. Tak więc spokojnie zdążymy. Może nie tyle spokojnie, co zdążymy. Musimy przedostać się na drugą stronę. Tutaj jest taki pas niczyi. Nie powinno ich tu być, ale nie stawiałbym na to. I teraz jak przejdziemy tam, Asia, kurs! Jak przejdziemy ten pas zdemilitaryzowany, to pojawią się statki, które zaczną napływać z tej strony. No i zasada jest ta sama, jest o tyle trudniej, że już za rufą też macie statki. Bo teraz byliśmy w takim miejscu, gdzie nie było statków, byliśmy obok ruty, było spokojnie, a teraz po prostu wpływamy na środek tej autostrady i musimy jak taka żaba pokombinować, jak się przedostać. W nocy jest to naprawdę trudne zadanie. Jak przedostaniemy się na drugą stronę, to już bez problemu będzie. Taka zabawa. Fajnie, nie? Mam nadzieję, że kiedyś uda się przejść w dzień i będziemy rozmawiać o statkach i o strategii pokonywania takich miejsc. Myślę, że strategii też jest sporo, ale ogólnie chodzi o to, że mimo tego, że te statki są wielkie, to my musimy podpłynąć w miarę blisko. Mimo tego, że on płynie na nas, my i tak się do niego zbliżamy, bo pozostając tutaj
tak daleko odsuniętym od jego linii przejścia, to zdążyłby przypłynąć następny, a my nadal byśmy nie byli na rucie. Więc tak naprawdę, a te statki pływają bardzo często, bardzo dużo. No nie jest to takie proste i oczywiste po prostu przejść sobie. Staramy się przejść w poprzek ich ruty, ale jest to często bardzo trudne. One pływają dużo szybciej od nas. Jak takie wilki nocne musimy po prostu zaczaić się i być na odpowiedniej pozycji, w odpowiednim miejscu i czasie. Teraz ten statek jest już naprawdę blisko. Nie możecie ocenić tego na ekranach, ale on jest na 300 metrów od nas. Ja każę sternikowi cały czas kręcić, cały czas iść na niego, dlatego że za nim płynie kolejny. Te 300 metrów my pokonamy w ileś tam minut. Dokręcaj, Asiu, dokręcaj. Dobrze, za słabo. Dobrze, tak trzymaj. Asia nie jest pocieszona, że mamy się znaleźć tak blisko tego statku, ale tak naprawdę my wskakujemy mu zaraz za rufę. Zaraz za rufę po to, żeby zdążyć jak najbardziej oddalić. Czyli tak, musimy przejść mu za rufą, oddalić się zanim kolejny statek z lewej strony, ten nadpływający. Mocniej dokręcaj, mocniej! Jesteśmy na kursie? Prawie, czyli nie prawie, to jeszcze duża różnica. Widzicie to? I teraz my mamy przejść mu i zobaczcie, on przepływa, tak naprawdę jesteśmy za daleko, moim zdaniem. Powinniśmy być jeszcze bliżej, bez powiększenia. On nas mija i teraz tak, my w zasadzie jesteśmy jakbyśmy stali w miejscu w stosunku do tych statków. On ledwo przepłynął, my teraz wchodzimy na jego kilwater, to trochę potrwa, długie minuty, a w ciągu tych długich minut statek z lewej strony zdąży dopłynąć. Też one poruszają się z różną prędkością i bardzo ciężko jest ocenić z daleka po światłach, jak szybko się znajdzie. Oczywiście można mieć ICE-a i można to czytać na ICE-ach, ale jak nie masz ICE-a, tak jak my, to masz ruszyć głową i bawić się w nocnego łowcę. Wypatrujemy pozycji, czasu, miejsca, musimy znaleźć się w odpowiednim miejscu i przeskoczyć na drugą stronę. Kiedy poradzimy sobie z tymi statkami, to czeka nas drugi kierunek tej ulicy. Za jakieś 5 mil będziemy się bawić w tą samą grę, tylko one będą po naszej, napływać z naszej prawej strony. Teraz pokazuję Wam obraz nocny statku za naszą rufą. To jest ten, przed którym chcieliśmy zdążyć i zobaczcie, mimo tego, że on był bardzo daleko, Wy widzieliście kropkę, to on zdążył do nas dopłynąć i wcale nie jest jakoś specjalnie daleko i możemy rozróżnić znowu to, co mówiłem wcześniej. Na dziobie ma światełko i takie wysoko ponad nadbudówką na rufie ma drugie światełko. Reszta światełek to jest kamuflaż. Liczą się te dwa, to na dziobie i to wysoko po prawej stronie. To najwyższe po prawej i to całkiem po lewej. O, tak. I to oznacza, to całkiem po lewej jest na dziobie, a to wysoko po prawej jest na rufie. I po tym poznajemy, w którą stronę płynie statek w nocy. To jest jedyne, co daje nam wyobrażenie, co to jest i gdzie to płynie, bo świateł nawigacyjnych, tych czerwonych i zielonych, w tym zgiełku światełek zazwyczaj nie widać wcale. No i on mija nas w odległości około, to jest jakieś 500 metrów. Tak więc macie porównanie, gdzieś od horyzontu doszedł nas na 500 metrów, a my nie zdążyliśmy przejść na drugą stronę ulicy. Dopłynęliśmy w nocy, późno w nocy do kotwicowiska. Asia już spała, ja postawiłem kotwicę, to też zajęło dużo czasu i też jest z tego film i materiał, albo będzie, będzie chyba. Rano, słuchajcie, budzimy się na tym kotwicowisku, no coś cudownego, coś pięknego, wychodzisz, cisza, jest się samemu. Słońce świeci. Brzeg Niedaleko. Można by tak kusi, żeby Super wskoczyć do tej wody, tam popłynąć. Trafiliśmy na super kotwicowisko, bo naprawdę nie było żadnej innej łódki. Tylko w oddali widzieliśmy, jak płyną. No i plaża po drugiej stronie, ale też taka bezludna trochę.
No najlepsze, słuchajcie, my wyprzedzę fakty, staliśmy na 3 kotwicowiskach, w zasadzie 3 dni spędziliśmy na kotwicowiskach i to jest najlepsze, co może być. Po prostu jacht przystosowany, czyli musimy mieć prąd po prostu i być niezależni od źródeł prądu i wody w jakimś stopniu i z dużym zapasem wody. I to jest najlepsze, co można zrobić. To jest za darmo, ale żaden port nie daje tyle satysfakcji, co stanie na kotwicy. To jest cudowne. A trochę się cykaliśmy, żeby, no bo pierwsze stanięcie na kotwicy, myślę, no nie wiem, dla mnie to było w ogóle pierwsze, dla Ciebie pewnie już wcześniej stałeś, aczkolwiek no jest to takie coś, no jak tam fala, wiatr, czy się nie zerwie, czy nie. Jest to, myślę, trochę takie Jest. Do przełamania się za pierwszym razem, ale faktycznie udało się i później już tak ciężko było się... Później już tylko chcieliśmy stać na kotwicy. No. Ale wróćmy tam. Jesteśmy na duńskim brzegu i rano śniadanko, kawka, bardzo powolny rozruch. No i wpadamy na pomysł po południu, że chcielibyśmy się wykąpać, wskoczyć do tej wody. Asia już gotowa, już kaczuszkę wciągnęła, kółko ratunkowe. Jest gotowa i wpadamy na pomysł taki. No bo, dlaczego wpadamy na jakiś pomysł? Bo nie mamy drabinki na jachcie. No właśnie wpadamy na pomysł taki, że nie mamy jak wrócić na jacht. Znacie te opowieści o rekinach krążących. Ludzie na Hawajach wyskakują wszyscy z jachtu i się okazuje, że nikt nie spuścił drabinki, nie mają jak wrócić, a rekiny ich zjadają. No to właśnie uniknęliśmy tej sytuacji. Ja uznałem, że ja nagram to, Asia wskakuje, ale zaczęliśmy się zastanawiać, jak Asię wciągnąć z powrotem na jacht. Jest plan na przygodę. Jest plaża. Co prawda plaża jest tam, a my jesteśmy tu. No ale trudno. Ja nie chcę wchodzić do tej zimnej wody. Ale ty chcesz. Nie ma, że nie chcesz. Nie ma, że nie chcesz. Obawiam się, że nie mam wyboru. Ale trzeba się do tego przygotować. Nie wszystko naraz. W ogóle dzisiaj zaraz wypłyniemy i przepłyniemy morze, które jeszcze raz to, które przepłynęliśmy dzisiaj, tylko że w drugą stronę. Ale wszystko po kolei. Najpierw kąpiel. My nie mamy na łódkę wejścia. Nie mamy żadnej drabinki ani nic takiego. I znam taki patent na wejście na łódkę. To jest patent ratunkowy. W momencie jak jest człowiek w wodzie, a jest przytomny, to należy przeciągnąć cumę po burcie od jednej knagi do drugiej knagi. To znaczy od knagi rufowej do knagi dziobowej i pozostawić ją na takiej wysokości, żeby człowiek opierając nogę o cumę, a trzymając się łodzi, mógł sam po burcie wejść do góry. Nigdy, przenigdy tego nie praktykowałem, bo nie musiałem wyciągać człowieka. Słyszałem, że to działa. Tak więc mamy okazję, żeby to sprawdzić. Co ważne, tą strategię sprawdzi Asia, bo najpierw, dbając o bezpieczeństwo, przygotujemy plan, później go wypróbujemy, pozostawiając jedną osobę, czyli mnie na łódce, a później będę musiał tam wejść, bo podobno trzeba. Cała koncepcja polega na tym, że ta cuma musi być na odpowiedniej wysokości, dlatego zupełnie poważnie mówię, że najpierw zostanę na pokładzie, Asia wejdzie do wody i będzie próbowała z niej wyjść, a po nieudanych próbach, bo musi tak być, bo wątpię, że się uda wszystko od razu zrobić dobrze, po nieudanej próbie będę dostosowywał długość cumy, tak żeby to zadziałało prawidłowo. Dobra, Asiu, jeżeli o mnie chodzi, możesz skakać i próbować wyjść. I jeszcze w ramach, zmęczyłem się, w ramach troski o bezpieczeństwo, to wrzuć sobie koło ratunkowe do tej wody. Polecenie kapitana. Asia o nic nie musi się martwić, zabezpiecza całą przygodę, najbardziej odpowiedzialna osoba stąd na wschód i zachód, południe i na przedpołudnie. Asiu, wrzuć sobie to koło w dowolne miejsce, bo ono i tak zdryfuje. Przygodę trzeba zacząć, a ja asekuruję tutaj sytuację. Sami rozumiecie, to musi być asekuracja. Teraz się boi, a tak to idziemy. Dajesz! Nie po to się tyle naprzygotowywał kapitan, żeby to teraz wszystko szlak trafił. I chodzi o to, żeby wrócić na łódkę, trzeba wejść na tą cumę, chwycić się want, no i jakoś wleźć. Nie wiem, no nie ćwiczyliśmy tego. Po krótkich badaniach okazało się, że cuma w ten sposób wisząca, która teoretycznie daje jakieś oparcie dla nogi, niespecjalnie dla niej. Może jakby człowiek chciał bardzo się uratować, to by zębami i wyszedł stamtąd.
Ale tutaj Asia twierdzi, że nie sposób jest stanąć, wsunąć palce pomiędzy linę a burtę. Nie jest to proste wejść na pokład. My nie mamy niestety drabinki i kąpiele są bardzo, bardzo trudne. Ja zobaczę, czy sięgnę tą linę. Ja nie idę się kąpać, ale chcę, trzeba mieć długie paznokcie u stóp. Wiesz, jak byłbym już w wodzie, to prawdopodobnie... Tak, to ręką nawet byś sobie pomógł. O, Udało Ci się? Teraz tak, teraz mam już nogę na tej linie. I prawda jest taka, chcę ją naprężyć. Prawda jest taka, że ona tonie w pizjet. O, Tak? czyli obalamy mity. Taka cuma nie jest w stanie w żaden sposób pomóc. Ona po prostu się tak bardzo zanurza. Ja bym prawdopodobnie pas w tej wodzie co najmniej musiał siedzieć, żeby... No można by ją może wyciągnąć głębiej. Muszę mieć ochotnika, który będzie to robił, a ja będę po prostu patrzył, jak on się męczy. No te testy, do tych testów trzeba będzie wrócić. Coś czuję, że z tej kąpieli dzisiejszej to chyba nici. Jak będziemy chcieli się wykąpać, to popłyniemy na plażę i tam się wykąpiemy. Ale daje to do myślenia. Na Gauzdala nie da się wejść. To daje do myślenia, bo to, że my jesteśmy zapięci, że no lepiej nie wypadać mimo wszystko. Na morzu, wejść z powrotem jeszcze przy zafalowaniu. Na chwilę obecną myślę, że musimy to dać sobie któregoś dnia dużo czasu i rozkminić to do tego stopnia, żeby faktycznie nauczyć się wchodzić na Gauzdala. Znaleźć jednak jakiś sposób, bo to chodzi bezpośrednio o nasze bezpieczeństwo. Podsumowując, odpuściliśmy, bo nie mamy jak wrócić na jacht. Muszę zbudować drabinkę. Po prostu chcę sznurową drabinkę zmontować, żebyśmy mogli bezpiecznie z dziobu czy z rufy wchodzić na ten jacht i do tych kąpieli jeszcze wrócimy, a teraz się nie udało. Następnym razem. Co tam jeszcze było? Wszystko przed nami. To chyba było No wszystko, i później nie? przepływamy przez Danię w stronę... Z powrotem do Niemiec. Do Niemiec. I płyniemy, no to tam też był taki dłuższy odcinek, no nie wiem, z Tak, 40-50 ale tam się mil wydarzyło, tam się No i wydarzyło. płyniemy, no i to są niemieckie ruty i też słyszeliśmy historię, że no bo ruty trzeba przepływać pod kątem 90 stopni, no i słyszeliśmy, że w ogóle Niemcy, jeżeli nie robi się tego idealnie pod kątem 90 stopni, no to Obserwują z satelity, Tak. a w porcie cię złapią i mandacik wkleją. No Ja i- znam taką historię. No i my sobie płynęliśmy i nagle ja patrzę, to już było ciemno. No ale powiedzmy, że to było na No, tej rucie, bo tak, to już to było na tej tak, rucie, już to była było prawie taka, na tej wiecie co, rucie, no. szarówa, zachodzące czerwone słońce, że jeszcze No. niebo jasne, ale woda już bardzo ciemna. A ta ruta na mapie była kreską. Po Tak, prostu. tak, to nie, tak, to nie to było, była kreska. czasami te ruty są na mapach rozrysowane, no takie szersze, a czasami to jest tylko po prostu kreska. I ja, no i tam tak było. ja miałem taki plan, że dopłyniemy bliżej ruty, to jest taka kreska, i my jak będziemy blisko niej, to przejdziemy faktycznie pod kątem prostym i później znowu wrócimy. Ale jak my płynęliśmy, zbliżamy, Asia mówi, ej, zobacz, tu samolot leci. No, mówię, czy tu jakieś lotnisko jest blisko, czy co? A my No. byliśmy pomiędzy Danią a Kilonią, bo w stronę Kilonii wtedy płynęliśmy. Tak, i od rufy, słuchajcie, prosto na nas leci samolot, tak No. jakby lądował. I to wyglądało na początku jak odrzutowiec, ale nie hałasowało jak odrzutowiec. No. To był taki warkot silniczka takiego motorowego, nie? No. Takiego tak i coś sobie leci. No i I ja mówię, spada nie. chyba, bo coraz bliżej jest. Że spada. I później przeszliśmy, Asia mówi, to jest szybowiec, to jest awionetka. Nie? No, Ja mówię, nie, ja mówię, nie, Asia, to jest dron. I słuchajcie, to było małe coś. I ono mało leciało tego, nie na nas na początku, tylko z boku i tak... Znaczy on leciał rutą, po prostu No. wzdłuż ruty. Okej. I w którymś momencie widać było, że zrobił zwrot na nas, podleciał dokładnie, bo No. ciężko ocenić wysokość, ale był nisko, no my słyszeliśmy jego No i my pyrkanie. widzieliśmy jego Tak, obrys, nie? kształty, A było obrys. ciemno, więc... No jeszcze niebo było w miarę jasne, mi się tak wydaje. Tak, ja to tak zapamiętałem. Dla mnie już było Już ciemno. było ciemno. No. Okulary musisz czasami zdejmować te. Asia, już ciemno jest, ja nigdzie nie idę. No i słuchajcie, tak czy inaczej, widzieliśmy jego wyraźny obrys i on z tej ruty zleciał na nas, przeleciał przez całą długość jachtu, wrócił takim łukiem i poleciał rutą. Ewidentnie nas zlustrował, No. sobie zobaczył, co tam jest. A
Ja mówię, Asia, dawaj te 90 stopni na rutę. No. Bo, No i od razu skręcili. Znaczy, my jeszcze, bo my i tak chcieliśmy to zrobić, tylko że tam nie wiadomo było dokładnie, gdzie ta ruta jest. Akurat przypłynął statek i zaraz za tym statkiem my skręciliśmy 90 stopni tak, ale na rutę, to, co nie? to słuchajcie, bardzo nam pomogło, ten dron Tak. nam bardzo pomógł, No. jeżeli nas obserwowali, to teraz już... A chodziło mi o to, że na ploterze po prostu zostaje nasz ślad, taki kreskowany ślad. I ja mówię, dobra, jak będą w porcie się czepiać, to ich tu zaprowadzę, come here i proszę bardzo, to miejsce 90 stopni. A z dronem, no to nieważne, ale fajna przygoda. Słuchajcie, w ogóle, no jakby postęp technologiczny idzie i musimy się z tym liczyć. To, że jesteśmy obserwowani z kosmosu, no to już wiemy. Natomiast drony nad jachtami, patrolujące wody przybrzeżne czy sporne, no to jest coś nowego. No dla nas na pewno jest coś nowego, No. więc no fajne doświadczenie. Mało Wam powiem, Asia spała już, ja zostałem sam. Ja słyszę, a tu i w dodatku dron miga inaczej. On migał bardzo szybko, bo to już widzieliśmy, wiecie, jak samolot ma, tak jak statki, zielone i czerwone światełka i one mrugają w takich, no powiedzmy, odstępach, to ten dron bardzo szybko migał. Jak światła policyjne, No. coś takiego, no może nie aż tak, ale bardzo szybko. I ja widzę i znowu ten sam hałas, tylko leciał wyżej, ale znowu to coś mrugało i zrobił jeszcze raz nalot na nasz jacht. Tak więc Jeszcze raz to, na nalot? Tak, jeszcze raz nie nalot, wiedziałam. tylko z większego, no bo spałaś, No. a to już nie było takie istotne, jakby No. to w tym wszystkim gdzieś zniknęło. No. W nocy, w drodze powrotnej, to było kilka godzin później, raz jeszcze nas zlustrował. Tak więc nie ma przypadku, pilnują. No my nie mamy nic do ukrycia, więc luzik. I Niech pilnują. zwłaszcza, że tej nocy stanęliśmy na kotwicy vis-a-vis takiej stacji radarowej. My się w ogóle nie ukrywaliśmy. Była stacja radarowa, ogrodzona, wojskowa, była plaża i my na tej plaży po prostu, nie wiem, jakieś 200-300 metrów od tej stacji stanęliśmy i tyle. W ogóle się naprawdę nie ukrywamy. Ogólnie chodzi mi o to, żeby zrzucić foka, zanim tam pójdę. Praca w nocy na foku, na dziobie, to jest takie trochę jakby w kopalni. To jest tak, że mam lampkę, ale widzę tylko najbliższy metr dookoła. Nie mam, wiecie, punktu odniesienia. Nie widzę nic dookoła. Gdzieś jakaś czarna smoła wokół mnie. O, tak troszeczkę na psychę działa. Noc jest ciężka na morzu. Szczególnie jak się jest gdzieś nie w bezpiecznej mesie i pija ciepłą herbatkę, tylko jak pracuje się w ciemności. To było kolejne kotwiczenie, ale to już było, wiecie, drugie kotwiczenie to jest jak drugie przejście przez śluzę. Pierwsza śluza to jest wow, co tam będzie, a druga to jest po prostu przejście A o śluzach przez też śluzę. Wam jeszcze opowiemy. A o śluzach Wam opowiemy w odcinku o śluzach, o kanale Kilońskim. Było fajnie w sumie, bo popłynęliśmy tutaj. Tam jest taka wyspa niemiecka i taka fajna miejscowość. No i jest materiał. Może obejrzyjcie materiał. Jesteśmy w fajnym porciku. Ściemniamy. No, chodzi o to, że jak idziemy zrobić zakupy za 30 euro, to nie chcemy stawać w porcie za drugie 30 euro, tylko trzeba troszeczkę to tak jakoś rozegrać, żeby było dobrze, więc stajemy na stacji benzynowej. Asia poszła szybciutko po zakupy. Ja zatankuję 20 litrów, bo i tak się przyda. Oczywiście nie ma się co spieszyć. Obsługi jeszcze nie ma, więc też nie ma co się wychylać. No i tak, i teraz przypomniało mi się, że jeszcze muszę siku. Zatankujemy diesla, Asia zdąży wrócić, a my odpłyniemy. A później pokażemy Wam porcik, bo jest fajny. W ogóle jesteśmy w Niemczech, zaraz Wam pokażę gdzie. Patrzcie! Tu jest w ogóle, tu zrobimy to takie rondo. Ładnie tutaj, naprawdę ładnie. A jesteśmy na takiej wyspie niemieckiej w tym rejonie. Tutaj już niedaleka droga czeka nas do kanału Kilońskiego, a później na drugą stronę oceanu i wtedy już nie mam pojęcia, co tam ze mną się będzie działo. Tam są takie małe śmietniczki. O tam, teraz pan przechodzi koło tego śmietnika. Wiecie co, w ogóle nie jest pomyślane to. Wiecie ile to trzeba się napchać, żeby taki wielki worek, w ogóle to jest bez sensu. Jestem w ogóle zawiedziony tą myślą technologiczną niemiecką. Taki wielki worek, wiecie, ze śmieciami z połowy tygodnia.
wepchnąć tam trzeba, trzeba to gnieść, trzeba sobie pomóc kolanem. Wiecie, to jest, ludzie zaczynają zatrzymywać się, robić ci zdjęcia. Oni robią, bo są normalnie dumni ze mnie, jak mi dobrze idzie. Oni też są właśnie, oni pewnie też chcieli gdzieś to zgłosić, zwrócić uwagę, że to jest za wąskie, że to powinno być szersze, że worki się nie mieszczą. Jejku, to jest w ogóle niepomyślane. Ja bym to inaczej zrobił, no chociażby od góry otworzyć, czy wrzucić. Straszne, jak do skrzynki pocztowej, a wciśnij taki wór do skrzynki pocztowej. Nie, no to akurat źle pomyśleli. Tam jest statek, zobaczcie, i ma więcej flag niż my, ale my też tyle nazbieramy. Wow, już był we wielu krajach i my też będziemy we wielu krajach. Teraz mamy chwilę przerwy, bo Niemcy są strasznie długie, ale w ogóle i chcę wam pokazać, zobaczcie jaka fajna marinka. Popływamy sobie w kółko, bo można. Tutaj jest tak, że wszyscy są ustawieni w takie kółko. Trochę jak w Arabii jakiejś saudyjskiej, czy w innej Arabii. Fajnie to wygląda, strasznie mi się podoba. W środku jest dużo miejsca i od środka też są te pale, do których można cumować, i od zewnątrz, i super wykorzystanie miejsca. Stoją te takie houseboty i wszystko, zobaczcie, jest tak po kółku. A jak wpływaliśmy do portu, to nie wiem, wyglądało jakby opróżniali port. Byłoby wszyscy wypływać i nagle jednym rzutem wszyscy wypłynęli. Tak to wyglądało. A chodziło o to, że się zbliżaliśmy do portu, było gdzieś w 11:30, a zazwyczaj doba hotelowa w portach jest do 11:00. Więc po prostu wszyscy o 11:00 wypłynęli. Ale był miszmasz. Najważniejsze, co pamiętam, to straszny ruch. Tam było tyle żaglówek, stateków, wszystkiego. I bardzo mnie cieszy i raduje w takich momentach. Wracam myślami do tego forsowania na kursach, tych biednych patentów, prawo drogi na morzu. Tam nie ma prawa drogi, tam po prostu płyń tak, żeby w nic nie uderzyć. Słuchajcie, jeżeli jednym kursem płynie 20 żaglówek, wszystkie na żaglach, każdy pod trochę innym kursem, z naprzeciwka drugie 20 i już czujesz, że kilka jeszcze łodzi motorowych po prostu zygzakiem między tobą pływa, tam nie ma żadnego prawa, a jednocześnie nikt z nikim się nie zderza i to jest piękne. Tak, ale ja myślę, że większość tych ludzi, tak, jeśli nawet by było jakieś prawo, to nie zna tego prawa. My płynęliśmy torem wodnym, nie obok toru, bo tam nie można torem wodnym pływać. Ale tam nie można, tam płynęli. No tak, ale płynęliśmy Wolna obok. Amerykanka. I słuchajcie, płynął jacht, płynął w przeciwną stronę niż my, halsował po torze wodnym, ale halsował tak, że w ogóle nie zwracał na nas uwagi. On nagle zrobił zwrot i był właściwie na nas. Wjechał nam pod łódkę i my musieliśmy uciekać, nie? A on się cieszy, jeszcze nam macha. Panie sobie coś tam popijają, siedzą na burcie, wszyscy się cieszą, machają do nas. To było pod mostem, dokładnie pod mostem, na torze wodnym. On sobie halsował, po prostu jechał pod wiatr z zygzakiem i on nie zrobił zwrotu tam, gdzie miał miejsce. On po prostu zrobił zwrot tam, gdzie mu pasowało. Dojechał do końca toru, zrobił zwrot i czołowo leci na mnie i na jeszcze jednego. I zupełnie komfort psychiczny, on nawet nie próbował nas uniknąć. On zrobił zwrot i tyle. Tak, i on płynie i macha i się cieszy. I luz ma, nie? Tak więc prawo wodne, ruchu, zapomnijcie. No i słyszeliśmy na radiu też, że tam jakieś problemy były, jakieś łódki wywoływali. Te łódki się nie odzywały. Ten facet był tak był zmęczony tą sytuacją, już mówił tylko, że sailboat. No tam, nie wiem, powiedzmy, przyjmijmy, że to była mamba. No i na początku wołał mamba, coś tam, zejdź z trafiku, coś tam. Mamba się nie odzywała. Za chwilę mamba. I znowu to samo, i znowu. Za chwilę mamba. Ja nie wiem, za 15 minut tak I tak ciągle gadał, to samo. I mamba cisza, mamby nie było. Więc no śmiesznie, trochę śmiesznie. Opuszczamy powoli ten rejon. Słuchajcie, zbliżamy się już do tego rejonu Kilonii i jest akcja. Słyszymy na radio wyraźne mówienie i że da się zrozumieć słowa. Wiecie, tak powoli, po niemiecku wam powiem. Więc nie wiemy co. I nagle this is Mayday Relay.
i my, wielkie I Mayday, oczy. relay, i Mayday, relay, tam powtórzyłem, Mayday. nie? Mayday. No. What, I od razu wielkie No, oczy, ale zaraz po poruszenie, niemiecku mówią, więc my nic nie rozumiemy z tego. Wiemy tylko, że jakieś Mayday No jest. zrozumieliśmy Mayday po prostu i cała reszta po niemiecku. No. No Jasia mówi, wołają Mayday? A ja wołają. Co mi z tego? Słuchajcie, ja opowiem Wam moją perspektywę, bo tak, nie powiedzieli żadnej lokalizacji, No. bo nie usłyszałem żadnych numerów. Powiedzieli długie tym, wiecie, Lima, Alfa. No numer, jakiś numer wywoławczy. Ale nie, to było jakieś dłuższe, to i chyba imię i nazwisko podali. Tak? To nie, bo numery wywoławcze to jest na przykład No tak. Lima, Alfa u mnie Jakieś literki, tak? i cyferki kilka, Okej, nie? no. A on podał imię i A nazwisko tymi literami, A może nie? tak? Tak, no próbowaliśmy to notować, nie zdążyliśmy, później się poddaliśmy, wszystko po niemiecku. No i wiecie, i ciągle wraca to hasło Mayday Relay, nie? No to my wiedzieliśmy, że to no nie wołają, ktoś nie woła Mayday. Tylko za kogoś przekazują. Tylko gdzieś przekazują, czy za kogoś wołają. A my byliśmy też blisko brzegu, więc wiedzieliśmy, że to jest nie jest bezpośrednio do nas, tylko do Do służb, no nie? tak to traktowaliśmy. No więc my już się tam nie wpychaliśmy, bo to też to nie chodzi o to, żeby teraz zamieszanie robić. No jasne, byliśmy na nasłuchu, ale No. dla mnie, bo Asia mówi, aha, no wytłumaczmy o co chodzi, No. bo tam się jeszcze pojawiał Green Kayak. Zrozumieliśmy Maiden i Green Kayak. Asia mówi, Wojtek, w ogóle Asia podeszła do tego bardzo emocjonalnie. Ona już była wszędzie dookoła i szukała zielonego kajaka, nie? Ja mówię, Asia, ten Green Kayak to może być też nazwa katamaranu. Nie wiemy o co chodzi, nie? Wszystko po niemiecku i Green Kayak i Mayday i nic nie wiemy. No i słuchajcie, ja jako dowódca jednostki nie chcę powiedzieć, że zignorowałem, ale my nie odpowiedzieliśmy na ten Mayday, bo nie mieliśmy żadnych danych, żeby zareagować. Przede wszystkim Pozycji. na pewno to nie było do nas, bo było pełno innych jednostek dookoła. Dookoła był też stacja ratunkowa blisko. Tak, ale no, nie było pozycji, nie rozumiałem języka, w którym mówią. Wszystko było po niemiecku. No i ja tutaj jakby nie podejmowałem tej akcji ratunkowej, bo prawda jest taka, że gdybym usłyszał koordynaty, to byśmy wpisali na ploterze koordynaty, byśmy znaleźli miejsce, czy ono jest oddalone od nas, czy jesteśmy gdzieś w pobliżu i wtedy byśmy podjęli, byśmy poinformowali, że działania, jesteśmy blisko, prawda? możemy podjąć działania. Dokładnie, w jakim czasie możemy się tam znaleźć i jakbyśmy szukali więcej informacji. Natomiast bez tych informacji to po prostu przechodziło, no byliśmy, szczerze mówiąc, to ja też przez jakiś czas wypatrywałem Green Kajaka, ale jeszcze Wam coś powiem, w takim szerzejącym, bo to był już wieczór, w takim szerzejącym, falistym morzu, jak próbujesz dostrzec cokolwiek, to dostajesz takiego oczopląsu, to jest niemożliwe, naprawdę to jest niemożliwe, dostrzec cokolwiek. Mnie po 10 minutach patrzenia za Green Kajakiem, to mnie bolały oczy, dosłownie bolały oczy, musiałem odpuścić się, nie dałem rady. To była taka szarówka, bo to w dzień to może jeszcze, ale w tym szarze, ale wiecie co, przypłynęły... Widać było, że jednostki SAR-u szukały tego kajaka. Przypłynęły dwie jednostki, pomachali nam i tyle. Tak więc mieli z tym luz i faktycznie przypłynęły dwie szybkie, czy nawet 3 szybkie jednostki. Dwie przypłynęły razem, jedna pojechała w jedną stronę, druga w drugą, a jeszcze wcześniej kręciła się tam inna. Tak więc jakaś akcja została podjęta i później jeszcze coś usłyszeliśmy, że nie jesteśmy pewni, bo to było już takie urywane, ale zrozumieliśmy, że odwołują ten Mayday. Ale nie jesteśmy pewni. Ale jakby w ogóle to się oddalało i coraz mniej słyszeliśmy, nie? To się działo gdzieś daleko. Ale wiecie, szczerze mówiąc, ja pierwszy raz na morzu usłyszałem Mayday. To też jest coś takiego, żeby wiedzieć, jak się zachować, nie? No, my byliśmy od razu, trzeba znaleźć kartkę, długopis, zapisać coś. No ale okazało się, że nie w naszym języku mówią. Ale wiecie co, tak, nie, pierwsze co to było, kartka, długopis i zaczynaliśmy rozkodowywać, co mówią, tylko że się poddaliśmy. Ale jedna cenna nauka z tego doświadczenia, bo ja mówię, Asia, a jak podadzą pozycję, to co zrobimy? Wiecie, bo my nie mamy kart, my nie mamy map papierowych, bo na mapie papierowej znaleźć sobie pozycję to nie problem, ale mamy duży ploter. I wpadło hasło a jak to obsłużyć? Jak wpisać? Bo nasza pozycja to nie problem i podać, bo ona się wyświetla, ale cudzą. I słuchajcie, usiedliśmy przy tym naszym ploterze i zaczęliśmy trzepać menu,
żeby dojść do tego, jak wpisać pozycję i naprawdę to trzeba było sobie odświeżyć. No i bo na polecamy szybko, to, bo to jest no. takie nieoczywiste, bo ja też, no wiadomo, koordynaty trzeba wpisać współrzędne, że no ale gdzie wpisać? Ale gdzie? Jak? Znajdź to w długim No. menu, gdzie masz tam, wiecie, 20 Jeszcze pozycji. my mamy ploter anglojęzyczny, tam są różne specjalistyczne nazwy też czasem podane. No, nie wszystko że się rozumie. Nie wiemy w sumie za bardzo czasem w co wejść, co Tak, nie? i na koniec znaleźliśmy. Może jak kogoś interesuje, to nagramy krótki filmik, jak to się No robi my mamy u Garmina, nas. Volvo, Ale Penta. to jest No. bardzo fajna nauka i fajnie, że coś wyciągnęliśmy polecamy, nawet no. z tego Maydayu. Polecamy. Dla siebie No. samych rozwinęliśmy się o jakiś Tak, pakiet bo teraz doświadczeń. byliśmy właśnie blisko lądu, ta pomoc była udzielona z innej strony, ale będziemy gdzieś dalej, gdzie my będziemy najbliższą jednostką dla tego wezwania, no i to nie jest czas, żeby szukać takich informacji, co nie? Tak, no No. zajęło nam powiedzmy to 10 minut, ale pewnie w jakimś stresie i chęci działania takie 10 minut to jest bardzo dużo. Tym Teraz bardziej, już że wiemy. my używaliśmy do tego internetu, czata GPT, Tak, który nam wytłumaczył, jak obsłużyć co nasz po kolei ploter. naciskać, a będąc na morzu, no, tego internetu raczej możemy nie mieć. Tak jest. No. I tego dnia na koniec, kończąc tą historię, dopłynęliśmy na kolejne piękne kotwicowisko, zajęte, tam już stało 6 czy 7 łodzi, No. ale wiecie, trzecie kotwicowisko to już po prostu jest luz, No, ale- wpływamy, rzucamy kotwicę, robimy to tak jak należy, bez problemu, zostawiamy sobie miejsce. Ale słuchajcie też, na tym kotwicowisku 2 albo 3 łódki nie miały zapalonego światła kotwicznego. Tak, I ciekawe, że naprawdę tych łódek nie widać, że to bardzo trzeba o tym pamiętać, bo no można się przejechać No. na tym, co nie, bo ktoś będzie płynął, nic nie widać, to naprawdę są... nie widać tych łódek, E, my też wchodziliśmy tam jak już szarzało i jeszcze Tak. trochę było Dlatego widać. wiedzieliśmy, że one tam są, a nie mają Tak, światła, co nie? ale po później... ciemku na kotwicowisku, następnym razem po ciemku na kotwicowisku, jak będę na płciźnie, to latarka i świecić po prostu gdzieś, badać, No. bo to jest kolejna nauka. I tak wiecie, w ogóle ta podróż nas już na tym odcinku bardzo wiele nauczyła. To chyba No. też trzeba dodać, że nie tylko odkryliśmy nowe specyfikacje własnego jachtu, czyli jak teraz funkcjonować, czego nam brakuje. Musimy kupić w ogóle, słuchajcie, takie zbiorniki 20-litrowe na wodę i zamontować na pokładzie. Chodzi o to, żebyśmy mieli też możliwość wzięcia prysznicu tutaj, no bo mamy zapas wody, ale ten zapas wody na 2 osoby, no jest taki, starcza. Chcielibyśmy, Ale chcielibyśmy się tym nie przejmować aż tak. ale chcielibyśmy móc przynajmniej 4-5 razy z rzędu być na kotwicy i później dopiero raz wpłynąć do portu, czy teraz w Się tygodniu. Nie? zaopatrzyć we wszystko, co potrzebujemy. Tak, bo I- możemy, ale przede wszystkim kotwicowisko to jest oszczędność. No. Po drugie, zainwestowaliśmy w jacht po to, żeby móc i teraz chcemy czerpać z tego No. korzyści. Więc potrzebujemy więcej wody. Paliwa nie, ale wody przede wszystkim. Potrzebujemy, fajnie się kąpaliśmy, na przykład braliśmy prysznic po prostu w czasie jazdy w kokpicie. Musimy kupić lepszy prysznic, bo tamten się zepsuł. No. Wiemy, co musimy, czego brakuje i to są drobiazgi, które możemy poprawić i czuć się jeszcze lepiej na wodzie, na tych kotwicach. Porty są fajne, ale chętnie będziemy ich unikać. Tak, pewnie. Taki jest chyba morał po tym odcinku. Co w następnym odcinku, bo już wiemy, kanał co w Kiloński, następnym. Tak, bo jesteśmy w sumie, nagrywając to, jesteśmy Już za u kanałem. wyjścia kanału Kilońskiego. Za kanałem Kilońskim, więc w następnym odcinku konkretnie kanał Kiloński bez przygotowania, bez wiedzy, bez umiejętności, bo umieć pływać i to robić to żaden fan. My to robimy nie wiedząc, nie potrafiąc, nie umiejąc i to jest z tego naprawdę, mamy mnóstwo frajdy. Na szczęście na razie nam to całkiem nieźle wychodzi. No. Nie wiem, czy zauważyliście, ale próbujemy zbudować sposób Opowiadania historii. tego, co tutaj się dzieje u nas, jak pływamy, o naszych przygodach, które nie zawsze jesteśmy w stanie od razu nakręcić. Co I na przykład chcemy- z tymi dronami. No to nie była przestrzeń Nie do tego, żeby możemy nagrać, wszystkiego nie? uchwycić, tak więc chcemy to Ale Wam chcemy to podawać opowiadać. w ten sposób, tak jak dzisiaj. Dajcie znać, co Dajcie myślicie. znać, tak, czy w ogóle to się przyjmuje, czy taka forma Wam odpowiada. Piszcie, czy jest ok, czy nie. Jona.